Dungeons and Dragons, złodziejski horror jest beznadziejny, to jest gniot, to się do niczego nie nadaje, to nie jest adaptacja gry, to jest po prostu kicha. Dungeons and Dragons, złodziejski honor, przynosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygód. Tak jest oficjalny zarys fabuły i trudno się z nim nie zgodzić, bo rzeczywiście jest to, to nie jest pierwszy film, jeżeli chodzi o Dungeons and Dragons, czwarty, naprawdę czwarty film, tak zwany reboot, bo pierwsze trzy niespecjalnie się udały. Co tu dużo mówić, budżetu było dużo, a tak, wszystkie filmy poniosły klęskę. Dość powiedzieć, że pierwszy był kinowy, dwa pozostały już prosto na DVD, ale w tym momencie, jeżeli chodzi o ten film, ja w grę D&D, w Dungeons and Dragons nigdy nie grałem. Przyznaję, winny jestem naprawdę, znam ją tylko i wyłącznie z różnego rodzaju właśnie filmów, seriali, opowiadań, i gdzieś tam po prostu słyszałem, ale stwierdziłem, film obejrzę, bo lubię. Tak naprawdę lubię dobre fantasy, sci-fi, przygodówki, jak zwał, tak zwał naprawdę. I może zacznę od fabuły, bo ta jest ciekawa. Nie, spokojnie, nie będę zdradzał szczegółów, nie będę mówił, kto spotyka kogo, co, gdzie, jak i kiedy, ale nasza przygoda w ogóle, którą tutaj widzimy w tym filmie, to jest coś, czego można oczywiście się spodziewać. Jeżeli jesteś fanem gry, to możesz wiedzieć pewnie, co nastąpi, domyślam się, ale rzeczywiście nasze postacie mają do wykonania nomen omen misję, i podejmują się jej i to, co dzieje się w trakcie tego przedsięwzięcia, niech tak będzie, rzeczywiście jest piękne, jest dobre, jest ciekawe. Wiadomo, że rodzina jest najważniejsza, przyjaciele, tak, oczywiście, bo to jest clue, to jest przesłanie jak najbardziej, taka jest puenta tego filmu, ale to akurat rzeczywiście jest dobre przesłanie i nie ma co się tego czepiać, ale sposób, w jaki nasi bohaterowie rosną, w jaki nasi bohaterowie tak naprawdę zdają sobie sprawę z pewnych rzeczy, można powiedzieć, okej, to jest sztampa, rzeczywiście, to jest fakt, który widzieliśmy już wiele razy w różnego rodzaju filmach, ale nieważne, że twórcy nie potrafili wymyślić koła na nowo, oni je udoskonalili, oni pokazali, że nie ma problemu. My wiemy, że już było 100 000 filmów, że już to było pokazane na każdy możliwy sposób, my wam damy coś nowego, coś ciekawego, bo rzeczywiście filmów fantasy, dobrych filmów fantasy jest jak na lekarstwo i rzeczywiście tutaj się trzeba cenić takie kino, bo film jest bardzo ciekawy, naprawdę jest zabawny. W ogóle John Francis Daley, jeden z reżyserów, chociaż on dla mnie będzie zawsze Sweetsem z serialu Kości, ale powiedział, że naprawdę wiele inspirowali się między innymi Monty Pythonem i nawet chcieli, ażeby trupy, będziesz oglądać, będziesz wiedzieć, o co chodzi, głos podkładali oczywiście ludzie z latającego cyrku Monty Pythona, niestety nie udało się, mimo że, jak zresztą sam reżyser mówi, inspirowano się między innymi na właśnie latającym cyrku Monty Pythona, dodatkowo jeszcze na Princess Bride, co tu mam jeszcze, konkretnie chodziło o Monty Python, latający cyrk Monty Pythona i Świętego Grala, Władca Pierścieni, a także filmy o Indianie Jonesie, więc to była inspiracja, taką można powiedzieć mieszankę chcieli osiągnąć i rzeczywiście udało im się to jak najbardziej, ale cały ten świat jest jak najbardziej barwny, różnokolorowy. Nie chcę powiedzieć, że mamy poprawność polityczną, bo rzeczywiście akurat przy okazji tego filmu, nie tędy droga rzeczywiście. Mamy postacie różne, mamy złoli, mamy dobre, to wiadomo, jak w każdym zresztą filmie musi być antagonista, żeby był protagonista i tak dalej, ale bardzo dobrze się to ogląda, fabuła w ogóle nie męczy, nie mamy takich dużyzn i dziękuję bardzo, o jacie, jeszcze normalnie 20 minut trzeba obejrzeć ten film. Nie, rzeczywiście fabuła jest posuwana fajnie do przodu, nasi bohaterowie rozwijają się, w miarę oczywiście jedzenia. Ja jako osoba, która, jak mówiłem wcześniej, nie grała w gry, nie miałem problemu z tym, żeby wejść w ten świat. Na początku rzeczywiście, chciałbym powiedzieć w telegraficznym skrócie, ale w bardzo fajny sposób mamy przedstawiony świat, o co w nim chodzi, co, gdzie, jak i kiedy. I domyślam się, jeżeli jesteś fanem D&D, i znalazłeś jakieś tam smaczki, to daj mi znać, napisz w komentarzu, o proszę bardzo, ale nie wiesz o tym, ale to akurat ja bo ja tych rzeczy nie znam, ale to nie znaczy, że ten film mi się w ogóle nie podobał, że o proszę bardzo, tutaj mi czegoś brakuje, tutaj to, nie, rzeczywiście jako dla laika w świecie D&D spokojnie, nie ma problemu, mogę obejrzeć i ten film jest pełnym kompendium. Domyślam się, jak już mówiłem wcześniej, że pewnie jeszcze więcej jest rzeczy. Tym bardziej, że jak sami twórcy powiedzieli, wszystkie zaklęcia, mimo że one są nieme, bo wiadomo, że nie widać, tylko usta ruszają się, ale ponoć wszystkie zaklęcia są identyczne właśnie jak w grze Dungeons and Dragons, kiedy to mamy planszówkę, prawda, zeszyt, kartka, długopis i tak dalej, że ponoć zaklęcia są identyczne. Jeżeli to jest prawda, to naprawdę tylko i wyłącznie cieszy cię z tego powodu. Obsada naprawdę też jest piękna, bo Chris Pine
On znał grę, bo wcześniej ze swoim siostrzeńcem, bratankiem jakoś tak grał i mówi, że świetna zabawa, naprawdę bardzo dobrze mu się to, świetnie spędzony czas, a poza tym podobało mu się, że no, jego bohater nie jest takim typowym, którego dostajemy w filmach fantasy, on jest troszeczkę inny, troszeczkę bardziej zakręcony, chociaż tak naprawdę w pewien sposób już można powiedzieć stereotypuje. Gdzieś tam w jakimś tam stereotypie, o teraz lepiej. Zamyka Chrisa Pine'a, bo kilka ostatnich jego ról rzeczywiście są w podobnym klimacie, ale jak najbardziej jest w porządku, jest dobrze. Michelle Rodriguez, śmiech jest, bo Michelle Rodriguez to wiadomo jest Michelle Rodriguez i naprawdę się dobrze sprawuje. Miałem ogromny problem, ponieważ zacząłem oglądać film i patrzę, jest Hugh Grant, a nie jestem wielkim fanem talentu tego aktora, aczkolwiek okazuje się, że no, jego rola w stosunku do tego, jakiego ja mam jego postrzeganie, jakie jest jego amplua, według mnie jak najbardziej się sprawiła i tutaj wypadł dobrze, rzeczywiście, jako osoba, której nie lubię. Spodobała mi się bardzo w tym filmie, więc obsada jest super świetna. No, pojawia się również w jednym z epizodów i jeżeli przyjrzysz się uważnie, m.in. Bradley Cooper, to akurat również na życzenie gitarzysta, jak i jeden z członków zespołu Rage Against the Machine również się pojawia. Tak naprawdę tych smaczków w filmie jest całe mnóstwo i rzeczywiście jako osoba, która zna, zapewne taką jesteś, no to naprawdę możesz powiedzieć, o popatrzcie, Skruch, ty wyłapałeś 20, a ja wyłapałem 220, więc tylko i wyłącznie cieszyć się, że twórcy stwierdzili, ok, nie ma problemu, mimo że film był kilkakrotnie przekładany, premiera była przekładana, bo wiadomo, było kręcone w Pandemiksie, bo to i przecież i Islandia, i północna Irlandia, czyli no, moje, że tak powiem, rejony, przypomnę, mieszkam w Irlandii, więc rzeczywiście, no, miało być wcześniej, ale potem przełożyli, bo Pandemics, potem termin, bo Mission Impossible i tak dalej, to już są studyjne zagrywki, ale rzeczywiście film wypadł dobrze. Co jest jak dla mnie zaskakujące, ponieważ no wiem, że to nie jest adaptacja gry wideo, ale mimo wszystko gry, przeglądając media społecznościowe, nie widziałem takich wpisów jak Dungeons and Dragons, złodziejski horror jest beznadziejny, to jest gniot, to się do niczego nie nadaje, to nie jest adaptacja gry, to jest po prostu kicha. No i to mnie rzeczywiście cieszy, ponieważ przez lata pokutowało, o jacie, mamy kolejną adaptację gry, pewnie Uwe Boll znowuż robi i będzie dno. Co dostajemy? Street Fightera, nie da się tego oglądać. Co dostajemy? Super Mario Bros. Nie da się tego oglądać. Oczywiście mowa o filmie z 93 roku. A tutaj rzeczywiście twórcy, i to jest chyba trend, który tak naprawdę wydaje mi się, że jest już chyba od czasów Sonika. Bo wtedy jak tak się zaczęły pojawiać dobre adaptacje gry, wiadomo, Sonic, The Last of Us, kilka innych produkcji, no niekoniecznie czy dla dzieci, czy dla starszych odbiorców i tym razem również dostajemy dobrą produkcję, bo film jest pięknie nakręcony, naprawdę te wszelkiego rodzaju kostiumy, te wszelkiego rodzaju lokalizacje i scenografia, no to serce rośnie, jak widzimy, no, smoki, no bo muszą być smoki, w końcu to jest Dungeons and Dragons, czyli lochy i smoki, można by tak przetłumaczyć. Lochy, chociaż bardziej trzeba powiedzieć kazamaty jakieś. Więc rzeczywiście to wszystko jest batalistycznie. No, film, jeżeli chodzi o aspekt techniczny, film jest naprawdę wycyzelowany, wygląda ładnie. Oglądamy i cieszę się, ponieważ od dłuższego czasu już nie było rzeczywiście takiego kina widowiskowego, takiego może nie epickiego, chociaż czemu nie, bo rzeczywiście rozmach jest ogromny, nieważne było dla mnie, czy patrzę na prawdziwych aktorów, statystów, czy rzeczywiście jest to CGI, czyli komputerowo generowane efekty. Naprawdę jest to zrobione dobrze, jest to zrobione z rozmachem. Może czegoś brakuje, ale ja mówiłem wcześniej, nie znam gry, nie grałem nigdy w D&D, więc może jako osoba, która by zagrała, powiedziała, o proszę bardzo, to mi się nie podoba, tego mi brakuje, a rzeczywiście ta postać i tak dalej, ale to, co otrzymujemy tutaj, naprawdę jest dobrze. Mamy wyrazistych głównych bohaterów i to jest rzeczywiście ważne. Każdy ma swój świat, każdy ma swoje moce. No oczywiście tego można było się spodziewać. Mamy Złola, więc tutaj też jest naprawdę dobrze, pięknie. Aż w końcu mamy zwroty akcji, mamy miłość, mamy to, co jest najważniejsze, czyli rodzina, więc jak najbardziej ten film polecam. Naprawdę świetne kino. Wybierz się, zobacz i ciesz się tym, bo warto. Scena po napisach, czy jest? Nie mam pojęcia.
Nie mam pojęcia. No, moje dzieciaki nie zawsze mają ochotę siedzieć kolejne 10 minut tylko po to, żeby się przekonać, czy coś na końcu jest, także jeżeli jakaś scena po napisach jest, bardzo mi przykro, nie wiem o tym, nie mam zielonego pojęcia, ale domyślam się, jestem po prostu przekonany, że kiedy ten film już pojawi się, czy to w formie cyfrowej, czy to na jakimś Blu-rayu, to na pewno go, jak to mawia siostra Anastazja, drogą kupna nabędę, bo tak, jest to rzeczywiście jeden z tych filmów, który po prostu warto obejrzeć i warto mieć. Mówiłem już wcześniej o tych nawiązaniach, o tych smaczkach. W latach 80. był serial animowany, no i twórcy stwierdzili, trzeba by również tę warstwę uhonorować, więc co się stało? Oczywiście aktorzy, którzy użyczali głosu postaciom, a także postacie właśnie z samego serialu pojawiają się tutaj. Oczywiście nie w rolach pierwszoplanowych, ale gdzieś tam w rolach w epizodach, więc to rzeczywiście jest. Również kiedy tak oglądałem, stwierdziłem, że chyba twórcy w pewien sposób również stwierdzili, ok, no to my zrobimy ukłon współczesnej popkulturze, bo jest jedna scena, która niemalże 1 do 1 przypomniało mi scenę, kiedy to Hulk rozprawia się z Lokim w pierwszej części Avengerów i po prostu tylko oglądałem to, miałem banana na twarzy. I również scena z umarlakami troszeczkę wydawała mi się podobna do tego, co dzieje się w Hellboyu. Oczywiście mowa o tym z Ronem Perlmanem w reżyserii Guillermo del Toro, kiedy to, że tak powiem, Hellboy rozmawiał z umarlakami. No więc rzeczywiście, czy to było zamierzone, czy nie? Oczywiście chodzi mi o te dwie konkretne sceny, nie wiem. Domyślam się, że wiadomo, Hollywood to jest wielka maszyna, więc pewnie ktoś stwierdził, ok, puścimy oczko i zobaczymy, zabawimy się, mam nadzieję, że widzom się spodoba, ale tylko pokazuje, jak dogłębnie panowie reżyserowie, bo było ich właśnie 2, stwierdzili, ok, projekt zrobimy dobrze. No nawet mówiłem wcześniej, Monty Python, osoby z latającego cyrku Monty Pythona miały podkładać głos właśnie pod tych umarlaków, no ale niestety coś się nie zgrało. Czy terminy, czy nie zgodziła się włoska firma Mammon Nakatsu, czy Szmal, trudno powiedzieć, zresztą sprawdzałem na IMDb, nie ma takowych informacji, po prostu jest napisane, nie wiadomo, coś się nie zgodziło. Więc szkoda, mogłoby być jeszcze smaczniej, a tak to jest bardzo, bardzo dobrze. Ale jeżeli lubisz adaptację gier, niekoniecznie tylko i wyłącznie Dungeons & Dragons, to sprawdź tę listę. Tak, tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.